Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt firmy TP-Linka, w zasadzie z linii Tapo. Jak wiecie, cenię sobie produkty tego producenta, ponieważ oferują relatywnie dużo za cenę, jaką trzeba za nie zapłacić, więc są atrakcyjnie wycenione w stosunku do swoich możliwości. Dzisiaj listwa przypodłogowa, chociaż nie tylko, można ją zamontować na ścianie również. 3 gniazda zasilania plus 3 porty USB. Do tego jest to smart listwa, czyli listwa sterowana przez Wi-Fi. Można sterować ją przez aplikację, jak również przez słuchajcie, asystentów głosowych. Można integrować z Apple Home, z Amazon Alexa i Google Home, czyli możemy zintegrować to z całym ekosystemem w domu. Konkretnie model to Tapo P300. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Smart urządzenia są coraz bardziej popularne w naszym życiu. Sterowanie z aplikacji jest w zasadzie już w tej chwili standardem. Dzisiaj taka ciekawa listwa, która oferuje 3 gniazda zasilania tradycyjne z bolcami, z uziemieniem. 18 W to jest łączna moc ładowania z portów USB. Kabel ma 1,5 metra. Sterować możemy z aplikacji głosowo, z asystentów głosowych również. Możemy również ustawiać harmonogramy. Oczywiście ma zabezpieczenia przeciwprądowe, tak jak standardowe, nieinteligentne, klasyczne listwy. Tyle opakowanie. Z drugiej strony mamy informacje rozszerzone o tych funkcjonalnościach. Szkoda, że ta listwa nie ma trochę więcej gniazdek. Przydałoby się 4, myślę, że byłyby bardziej optymalne. Tyle na pierwszy rzut oka. Zobaczmy, co otrzymujemy w środku. Po rozpakowaniu listwa wygląda następująco. Mamy włącznik kolorowy, fizyczny. W tej chwili włączyłem wszystkie 3 gniazda i porty USB. Jest to fizyczny wyłącznik z takim dobrze słyszalnym klikiem. Posłuchajcie. Wyraźnie słychać fizycznie włączenie, wyłączenie urządzenia. Tutaj mamy zabezpieczenie przeciwprądowe i 3 porty USB, 2 porty typu A i 1 port typu C. Nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, tutaj mam informację, że porty te zewnętrzne wspierają QuickShare 3.0, a port środkowy wspiera Power Delivery. Natomiast łącznie, jeżeli skorzystamy z 3 portów, to możemy liczyć na 5V 3A, czyli 15 W. Czyli pojedynczo każdy port oferuje 18, w zasadzie nawet 19 W przy QuickShare 3.0, natomiast tutaj producent informuje, że jest to 18 W, natomiast w przypadku użycia 2 bądź 3 portów ta moc nam maleje do 15 W. Warto o tym pamiętać. W najgorszym wypadku będziemy mieli po prostu 5V i 1 A, czyli prąd na poziomie 5 W, dobre do nocnego ładowania. Mamy oczywiście logo producenta, czy logo serii Tapo, bo producentem jest TP-Link i mamy oznaczone numerami 1, 2, 3 diody LED, które sygnalizują nam włączenie danego portu. Druga strona danego gniazda oczywiście. Mamy takie miękkie, gumowe listewki, nóżki, żeby się listwa nie przesuwała po powierzchni. Mamy też otwory montażowe do ściany bądź do stołu. Możemy sobie tutaj przykręcić tą listwę. Mamy informacje w języku francuskim i tabelkę techniczną, znamionową, tabliczkę znamionową. Oczywiście wyprodukowano w Chinach. Model oznaczony Tapo P300 na 230V do 10 A. Tyle jest przewidziana praca tego urządzenia, czyli do 2300
W maksymalnie możemy przepuścić przez tą listwę. Jeżeli chodzi o porty USB, mamy 5V 3 A, 9V 2 A, czyli 18 W i oczywiście 12V 1,5 A, czyli łącznie te 18 W to jest maksymalna moc na jednym porcie. W przypadku kilku, tak jak mówiłem, jest to łącznie 15 A, 3 A, 5V łącznie na wszystkich trzech portach. Mamy MAC adres oczywiście, mamy serial number i firmware number. Firmware to jest 1.0 i chyba jakaś poprawka już była. Można ją oczywiście aktualizować, tą listwę w aplikacji. To jeżeli chodzi o spodnią stronę urządzenia. No dobrze, słuchajcie, jak to działa? Uruchamiamy aplikację Tapo i w aplikacji Tapo mamy podpięte nasze urządzenia. Ja mam tutaj sporo tych urządzeń, bo korzystałem z wielu, ale w tej chwili aktywne mam właśnie tą listwę. Jest to gniazdko Smart 1, gniazdko Smart 2 i gniazdko Smart 3. Po wejściu możemy je włączyć, wyłączyć. Teraz wyłączyliśmy. Nie działa, bo mamy wyłączone, słuchajcie, Wi-Fi. Jak połączę się z Wi-Fi, o, jak widać od razu przeskoczyło. Wyłączam, tutaj włączam, włączone. Mogę przejść do drugiego, wyłączyć, do trzeciego, niezależnie wyłączyć, słuchajcie, porty. Mogę też to zrobić tutaj z aplikacji. Wszystkie trzy można niezależnie sterować. To, co jest fajne, słuchajcie, to możemy też ustawić harmonogram. Możemy ustalić tryb poza domem, który miałby symulować obecność kogoś w domu. Można też ustawić minutnik. To, czego mi brakuje, bo mamy tu jeszcze, słuchajcie, czas pracy gniazdka. Można dodać ulubione. Natomiast to, czego mi brakuje, to jest informacja o poborze prądu. Możemy jeszcze kontrolę diod, diody włączone, wyłączone. Automatycznie włączane i tylko w nocy. To znaczy w nocy, żeby nie świeciły, żeby nam nie przeszkadzały. Aktualny firmware to jest wersja 1.7. I to, czego mi brakuje, słuchajcie, to pobór prądu, więc jeżeli można, albo będziecie robić nową wersję TP-Link, to zróbcie jeszcze informację o poborze prądu przez każde gniazdko. Na pewno się przyda. Być może w wersji P400 będzie taka możliwość. OK Google, wyłącz gniazdko numer 1. OK Google, wyłącz gniazdko numer 2. OK Google, wyłącz gniazdko numer 3. OK Google, włącz gniazdko numer 2. OK Google, włącz gniazdko numer 3. OK Google, włącz gniazdko numer 1. Jak widać, sterowanie głosowe działa. Podsumowując materiał, osobiście uważam gniazdko TP-Linka z serii Tapo P300 za jak najbardziej udany produkt. Mnie osobiście do pełni szczęścia brakuje tylko indywidualnej informacji o pobieranym prądzie przez każdy z trzech gniazdek. Być może w wersji kolejnej, na przykład P400, taka innowacja zostanie wprowadzona. Poza tym w zasadzie wszystkie funkcjonalności, jakie można by sobie było wyobrazić, tutaj mamy fizyczny przycisk, za co plus dla producenta. Mamy zdalne sterowanie każdego gniazdka osobno z poziomu czy to aplikacji
Tapo, czy też asystenta głosowego Alexa, Apple Home czy Google Home. Mamy też 3 porty USB i to w standardzie i Quick Charge i Power Delivery. Czego można więcej oczekiwać? No być może mocniejszych prądów ładowania przy kilku urządzeniach, ale tak jak powiedziałem, jest pewne pole do poprawy w kolejnych rewizjach czy w kolejnych modelach. Natomiast sam uważam, że to urządzenie jest naprawdę bardzo przyzwoitym produktem i jeżeli ktoś poszukuje inteligentnych listew zasilających, powinien zwrócić uwagę na ten model. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu urządzeniach, a jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Ja Wam tutaj jeszcze na koniec kilka ciekawych propozycji podobnych urządzeń pozostawię. Hej, hej, do kolejnego wideo.